8 rano i pora wrócić do rutyny, ponieważ przez ostatnie dni nie wychodziłam na spacery ani nic przez jakość powietrza i opowiem wam później, co się dzieje i tak dalej. Jestem trochę zestresowana, ponieważ wyprowadzam się z tego miejsca i nie umiem w to uwierzyć. Czasami życie po prostu zaczyna się i mam wrażenie, że to jest jak wielki test i będzie lepiej. I czasami wszystko musi się zburzyć, zmienić, nie iść tak jak my chcemy, żeby szło dla naszego dobra. Staram się w tak wierzyć, bo tylko to pozwala mi mieć taką nadzieję, że tak powinno być i że jest okej, i że ja jestem okej. Chciałam biegać, żeby wyrzucić to z siebie z samego rana, bo szykuje się pracowity dzień. Erika się wyprowadza, a ja dostaję fanty, bluza, w której już kiedyś chodziłam, spodnie materiałowe, których szukałam. Te chciałam już tak dawno kupić i można dać na nogi i na nadgarstki treningu. Bala, torebkę i ten top mi się tak podoba, tak mi się kojarzy z Paloma Wool i tak dalej. Omega. Ale nie wiem, czuję też, że to jest przykry dzień, że 2 lata mieszkałam z Eriką i to jest koniec. That's our last time living together, Erica. You don't know. Or maybe you're gonna take me back. You know I was always gonna live alone after this year. I've been saying that since birth. You don't have to live alone. We're humans, we're I must supposed isolate. I must grow up. to. Oh my god. You're grown. Uznałam, że podczas tego trudnego czasu trochę się rozpieszczę i kupuję sobie torebki do robienia własnego mleka roślinnego albo robię sok marchewkowy w blenderze i później przycieram przez taką gazę, ale ona mi się trochę rozdarła, więc kupuję nowe. To są takie nut milk bags. Następnie kupuję sobie French press, ponieważ chcę robić dobrą kawę w domu. Potrzebuję z The Ordinary niacinamid, który mi się skończył, kalendarz na ten rok, nową taśmę do zaklejania buzi na noc, bo mi się kończy. Chyba więcej rzeczy nie potrzebuję. Nawet się nie zastanawiam. Zrobiłam też maseczkę glinkę, bo ostatnio tak wszystko mam zapchane, nie wiem od czego. Wydaje mi się, że po prostu nie oczyszczam za dobrze. I dlatego. Zaczęłam oglądać nowy sezon Squid Games. Pierwszy odcinek 20 minut. I uznam, że nie będę oglądała dalej, bo nie chcę się wciągnąć. Dajcie znać, jeżeli warto, to zobaczę. Zaczęłam czytać Death Valley od Melissy Brother, autorka Milk Fat. Uwielbiam to, jak ona pisze, jest prześmieszna i bardzo taka XXI wiek, tak jak jest teraz. Uwielbiam. Trochę mi się kojarzy właśnie z Otesą Moszweg i znalazłam taką kartkę. Desert Survival Story Grief. I see you for 6 months after her father was in a car wreck based on what happened with her dad. I zaznaczam sobie też segmenty i to było na przykład śmieszne. Whenever I try to emotionally connect with my mother, she acts like I'm crazy to think she has feelings to express.
It makes me self-conscious of my own sensitivity. Like anything resembling a feeling is dramatic, frivolous, unnecessary. People always say that it's good to feel your feelings, that if you don't feel them now, they will come out later. But throughout this crisis, I have yet to see her come. And who's to say what it means to handle something well? Here I am with a full emotional rage and I'm paralyzed. Meanwhile, my mother is staying very busy with her business, the house financial stuff. Some days I think she's headed for a fall. Most days I feel like she's handling this well, and that her lack of an emotional response is proof that something is wrong with me. Oh my god. Wiecie, co jest najlepszym uczuciem na świecie? Jak wyjmiecie całe swoje pranie z suszarki, ciepłe pranie i ubierzecie od razu skarpetki i spodnie. Dzień dobry. Mam wrażenie, że tyle się dzieje, że nie mam w ogóle czasu, żeby wam opowiedzieć i albo są remonty i jest głośno, albo ktoś jest u nas w mieszkaniu, dziewczyny się wyprowadzają. Teraz Rika ma sesję zdjęciową jeszcze w naszym mieszkaniu, po prostu tak dużo się dzieje. Staram się dbać o siebie i staram się być dalej w mojej rutynie i dalej wychodzić na zewnątrz, chociaż teraz jest z powietrzem ciężko, z jakością, ponieważ nadal są pożary, ale staram się dbać o siebie, nie siedzieć na telefonie, chodzić wcześniej spać, ćwiczyć, po prostu być w mojej rutynie, bo to mi tak najbardziej pozwala czuć się, że mam jakąś stabilność w życiu. Jeżeli wiecie, opowiadałam, że szukam współlokatorów do mojego mieszkania, ponieważ dziewczyny się wyprowadzają i rozmawiając z tą właścicielką, umówiłyśmy się, że mogę znaleźć 2 współlokatorki i mogę zostać na tym miejscu. Po czym jak rozpoczął się pożar, to wydaje mi się, że ta pani zmieniła swoje zdanie, ponieważ teraz tak dużo ludzi szuka nowych miejsc, nowych mieszkań i wydaje mi się, że ona po prostu uznała, że woli jedną całą rodzinę przyjąć, wiecie, wynająć to mieszkanie, nie wiem, na rok czy na nie wiadomo ile, niż nam na 6 miesięcy i też nam obniżyłaby czynsz. Przez to, że jest budowa obok nas, to jest bardzo głośno. Przez rok było głośno i rozmawiając z nią, czy by się zgodziła, żeby obniżyć czynsz o $600, to się zgodziła, że jak znajdę 2 osoby i tak dalej. I wydaje mi się, że przez po prostu tą sytuację, co teraz jest i wiele osób szuka domów, to ona znajdzie kogoś, kto jej zapłaci pełną cenę i z jednej strony czuje się nie, że oszukana, ale taka powiedziano mi parę dni przed tym, jak kończy nam się umowa, że muszę się wyprowadzić, gdzie byliśmy umówieni na coś innego i ja znalazłam już jedną współlokatorkę, która była gotowa, żeby podpisać i później drugą dziewczynę byśmy znalazły. Ja jakby też wiem, że teraz jak my się wyprowadzamy, to ta pani nie ma nikogo, kto się wprowadzi, że ona też teraz szuka i wiem, że te budowy za oknem to jest kłopot dla każdego, że ona pod nami jest jedno mieszkanie, później drugie i one stoją puste już od 5 miesięcy, więc ja wiem też, że nie jest łatwo, żeby znaleźć tam kogoś na nasze miejsce, więc trochę nie rozumiem sposobu myślenia tej pani, tej właścicielki, ale po prostu pogodziłam się z tym, że jest tak jak jest. Myślę, że dopiero mnie tak uderzy, jak będę się wyprowadzała, że nie będę już mieszkała w tamtym miejscu. Jest mi bardzo, bardzo przykro, ponieważ to jest pierwsze miejsce tutaj w Los Angeles, gdzie naprawdę poczułam, że to jest taki mój dom. Bardzo komfortowo mi się mieszkało i jeżeli chodzi o lokalizację i to, jak to mieszkanie wyglądało, jak sobie je urządziłam, jak kuchnia wyglądała, jakby wszystko, wiecie, to było takie już było takie, bardzo się przywiązałam, takie już moje. I ja lubię tak się przywiązywać do rzeczy, co wiem, że
po prostu jestem człowiekiem i się przywiązuję do rzeczy. No i będę musiała się z tym pożegnać. Będę na pewno dobrze wspominała to miejsce. Wy widzieliście jakby, gdzie mieszkałam przez rok i też jakby żyjecie ze mną. I dzisiaj miałam rozmowę z jedną dziewczyną, jeżeli chodzi o mieszkanie w Echo Park, bardzo blisko mojej ulubionej kawiarni Canyon Coffee. Może jeszcze nie będę opowiadała o tym miejscu, ponieważ nie chcę, I don't wanna jinx it. Wydaje mi się, że wszystko się uda, jesteśmy tak ugadane i będę tu miała miejsce od 20 stycznia do 1 marca, więc to nie będzie takie miejsce na zawsze, ale to jest taki sublet, że tak powiem, że wynajmuję to po prostu na 1,5 miesiąca i to mi da więcej czasu, żebym znalazła jakieś mieszkanie dla siebie. I też 1 marca, czy jakoś w okolicach marzec, kwiecień, wydaje mi się, że bardziej marzec, dostanę pozwolenie o pracę i zacznę szukać pracy, więc ja w sumie jeszcze nie wiem nawet gdzie będę miała pracę, a od tego jest zależne, wiecie, gdzie będę mieszkała, bo może będę pracowała w Hollywood, a może będę pracowała w Santa Monica. Będę mieszkała w okolicy, w której bardzo bym chciała mieszkać, ale to jeszcze nie będzie takiego, że podpisuję umowę, wiecie, na rok czy na 6 miesięcy i później nagle znajdę gdzieś indziej pracę i będę musiała się przeprowadzać, więc jest to takie trochę takie idealne w mojej sytuacji, ale nie chcę niczego zapeszać i się modlę, że wszystko się uda. Miejsce wygląda jeszcze lepiej od tego, co ja teraz w nim mieszkam, od naszego mieszkania. Też jest w górach, tylko w innych górach, właśnie Echo Park. Wygląda przepięknie. Jest przepiękne, jak to zobaczycie, przepiękne. Będę miała 2 współlokatorów, dziewczynę i chłopaka, w moim właśnie wieku, około mojego wieku, trochę starsi. Zrobiło się właśnie w mieszkaniu tak głośno, że idę do banku płacić pieniądze i później podjadę pod Goodwill, ponieważ mam ostatnio dużo inspiracji, jeżeli chodzi o ubrania w takim dziwnym czasie. Ale chcę, może to trochę odciągnie mnie od takiego myślenia i siedzenia na komputerze. Okej. Wróciłam, ktoś w samochodzie puszcza muzykę i słychać, ale to było dosyć udane. Uwaga, pokażę wam. Coś, co znalazłam na samym końcu. To są męskie baby blue spodenki z Adidasa i uwaga, wizja na to. Brązowy z niebieskim. Ten top, te shorty i do tego na przykład moje brązowe kowbojki albo loafersy, albo japonki latem. Myślę, że to będzie super wyglądać z brązowym, albo z baby żółtym, z pastelowym żółtym, jeżeli chcę coś jaśniejszego, albo z czarnym, albo z białym t-shirtem, ale nie wiem, tak mi się spodobało jakby brązowy z niebieskim i nawet jak tutaj jest, wiecie, chłodniej, to mogę na przykład brązowy top z długim rękawem, te spodenki i do tego kowbojki. Ponieważ właśnie kupiłam top brązowy, dosłownie to jest coś podobnego do tego, tylko że mam tak mało energii. Muszę iść coś zjeść. Brązowy top z długim rękawem. Ja nie potrafię nosić golfów, ponieważ mnie duszą, ale jak jest, wiecie, taki trochę rozciągnięty, to jest spoko. Następnie top, który jest bardziej taki fancy, bym powiedziała, że na przykład jak pójdę na jakąś kolację albo spotkać się wieczorem z kimś. Jest taki i bardzo ładnie, taki ma, wiecie, jakby wcięcie w talii, ale jest nadal luźny, jest bardzo wygodny. Bardzo mi się podoba ten kolor, jest taki chłodny, brązowy. I na przykład do eleganckich spodni albo do spódniczki, do jeansów, nawet ciemniejszych dzwonów będzie fajnie wyglądać. Jest z Uniqlo. Następnie koszula, która też ma taki unikatowy bardzo materiał, jest taka grubsza, na guziki. Podoba mi się bardzo kolor i przymierzyłam i mega ładnie leżała. I też jest bardziej taka, czy na wyjścia, czy na co dzień do jeansów. Okej. Następnie top, który zobaczyłam na samym wyjściu, sportowy, vintage Nike i będę w nim chodziła na co dzień. I ostatnia rzecz to są spodnie, które też są jakieś turbo stare. Podoba mi się kolor, mają taki materiał a la zamszowy, powiedzmy. Taki zielony i mają prostą nogawkę, ale są, wiecie, takie bardziej eleganckie i mega ładnie leżały i nie mam żadnych takich właśnie zielonych spodni, czy właśnie szukam jakieś dress pants, czarne, zielone, brązowe i nawet żeby pomieszać, wiecie, taki cały look na beżowo, ale różne odcienie beżowego, do tego jakaś torebka, która to wszystko scali. Mam jakąś wizję, Dużo siedziałam na Pinterestie, jak wam opowiadałam, w ciągu świąt
Więc czuję się zainspirowana i taka, że praca nad swoim stylem i ja uwielbiam ubrania. Jeżeli chodzi o moje kolory, to co teraz lubię nosić, czarny, beżowy, brązowy, chłodne brązy, baby blue, baby żółty. Jadę na burrito i muszę znaleźć gdzieś łazienkę. Internet.com. I limit to explain to my friends and family do not understand the sport in which I learned too much about. Haul Trader Joe's spożywczy. Wyszłam jeszcze po drodze właśnie na zakupy. Banany. To będzie bardzo basicowy haul. Tempeh. Ostatnio moje ulubione. Rzadziej kupuję właśnie tofu, ale z tempeh wystarczy na patelni z oliwą, sól, pieprz, czosnek. Następnie odkryłam taki nowy jogurt. To jest w ogóle nowy jogurt w Trader Joe's. Straight, thick, creamy Greek yogurt plain, made with whole milk. Jest on po prostu bardziej jeszcze strained, jakby jeszcze bardziej przecedzony, że tak powiem, że jest bardzo, bardzo gęsty i jest trochę inny niż zwykły jogurt grecki. Jest trochę taki kwaśny, taki trochę jak kefir, bym powiedziała. Następnie tu mam 3 słodkie ziemniaki, też moje ulubione bataty, na słodko je jem z masłem migdałowym. 2 jabłka. I uwaga, figi się skończyły, wszyscy wiemy. Persimmons, kaki też się skończyły. Nie ma ani na Farmer's Market, ani w sklepach. Teraz jest mnóstwo jabłek, gruszek, pomarańczy, mandarynek. Coś sobie przypomniałam, co w zeszłym roku miałam też obsesję zimą. To są Bloody Orange. To są pomarańcze, które są takie krwiste pomarańcze. I pamiętam, że co chwilę kupowałam worek i lubiłam takie ciasto upside down z pomarańczami, więc może dzisiaj upiekę ciasto. Myślę, że mam dużo jakichś składników, które muszę wykorzystać. Chyba mam jakąś mąkę migdałową. Może zrobię jakieś takie owsiano-migdałowe. Ostatnie zakupy prawdopodobnie. Ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Albo cieszyć, czy płakać. Teraz po tym, jak wszystko się uda z tym miejscem, to będę się cieszyła, bo jest to bardzo dobre miejsce. Erika się pakuje, bo dzisiaj jest ostatni dzień tak naprawdę naszej umowy i rozmawiałam z tą panią i powiedziała, że mogę zostać jeszcze te 5 dni, ponieważ wie jaka jest sytuacja i ona powiedziała mi w ostatnim momencie, że nie mogę tutaj zostać. Więc powiedziałam, że znalazłam, że właśnie 20 stycznia Erika wszystko wynosi, ponieważ ta właścicielka będzie tu wprowadzała meble z dołu na górę. I dostałam od Eriki książki. Uwaga, Invisible Man. Erika powiedziała, nie wiem czy ją przeczytała, ale że ponoć jest dobra.
Później znalazłam My Year of Rest and Relaxation. I później Erika ma też The Artist Way. To jest książka, która tak dużo u mnie zmieniła. I chciałabym znowu ją przeczytać i zobaczyć. Ona jest taka bardzo inspirująca, jeżeli chodzi o kreatywność. Piekę ciasto pomarańczowe, nagrywam przepis też na Instagram. Upside Down Bloody Orange Cake, tak jak wczoraj wam opowiadałam, na mące owsianej z jogurtem, takie bardziej śniadaniowe. A nagrywałam przepis na ciasto z okazji tego, że mój sklep online, Sara Cwalina, został zamknięty, ponieważ skończył się, wiecie, abonament, jeżeli chodzi o rok i nie chciałam uaktywniać, bo nie mam jednak w planach wypuszczać niczego nowego, więc założyłam nową stronę, zostawię link w opisie, jeżeli jesteście chętni, żeby kupić Foodbook, The Bake Book w pakiecie. Są znowu dostępne, więc tak, zostawię link na dole. Gotowe! Tak pięknie pachnie. I te kwiaty są jadalne, ale nie trzeba. Zawsze te małe kawałki jakby zjadam, te duże zazwyczaj ściągam. Hej, znalazłam właśnie chwilę, żeby usiąść i wam trochę opowiedzieć, co się dzieje. Jestem w biegu. Zobaczymy, jak wyjdą te vlogi i przepraszam was za ten chaos i tak dalej, ale pokazuję wam, jak jest. I myślę, że to jest coś, co jest dla mnie ważne, żeby pokazywać, jak jest, a nie udawać, że wszystko jest okej i płakać na kamerze i być emocjonalnym, ponieważ nie pokazywanie całego obrazu, wiecie, świata, wy też w swoim życiu przechodzicie przez jakieś rzeczy. Po prostu jest to realistyczne i nawet nie myślę o tym, co pokazywać, co nie, tylko pokazuję tak, jak jest. I teraz mam taki czas bardzo stresujący. Muszę się wyprowadzić z mojego mieszkania. Nawet nie wiem, od czego zacząć, ale pożary w większości zostały opanowane. W Los Angeles jest ogromny wolontariat, ogromne zbiórki, jeżeli chodzi o pomoc innym, którzy stracili cały swój dobytek, całe swoje domy. Ja się musiałam ewakuować i tak dalej i przeżyłam bardzo straszną noc, ale to jest tak naprawdę nic w porównaniu do tego, co inni przeżyli, tracąc całe swoje domy. Jeżeli byście chcieli tak zobaczyć z pierwszej ręki, co tutaj się działo, jak wyglądały te pożary, to zostawię link do filmu od Piotrka, który nagrał cały materiał o tym, jak to tu wygląda na miejscu. I oglądając tam urywki z drona, miejsca, do których chodziłam, gdzie robiłam piknik z Eriką na przykład. I zabrałam tam moją siostrę, żeby tak pokazać, wiecie, najpiękniejsze miejsce w Los Angeles, taki punkt widokowy, Point of the Bluffs, wszystko wypalone, cała ta okolica, gdzie chodziłam z moją siostrą i robiłam zdjęcia. Mam tyle zdjęć tych domów, ponieważ tam było tak po prostu przepięknie i tego wszystkiego nie ma. Jakby nie ma. I nie potrafię w to uwierzyć. Po prostu wydaje mi się, że jak dzieją się takie rzeczy, to one albo później cię trafią, albo nigdy, albo się to wypiera, albo ciężko jest nadgonić nad tym. Do tego teraz mam tyle stresu, jeżeli chodzi o moją sytuację, o moje mieszkanie. Muszę się wyprowadzić, czego nie planowałam. I jeszcze mnie tak to nie uderzyło, że nie będę tutaj mieszkała. Kocham to miejsce, mieszkałam tutaj rok, kocham mój pokój, kocham tą lokalizację. Oglądacie vlogi, więc wiecie, jest to też jakby ten kawałek tego domu zawsze był w filmach, jakby, wiecie, to jest moje mieszkanie. Więc miałam taki kryzys, bo po prostu byłam w szoku, myślałam, że wszystko się uda i nagle dostaję informację 2 dni przed zakończeniem naszej umowy, że muszę się wyprowadzić. Teraz już jest po wszystkim, znalazłam i przeprowadzam się do Echo Park. Przeprowadzam się do jednej z moich ulubionych dzielnic Los Angeles. Jest to taki sublet, czyli nie będę tam mieszkała, wiecie, na długo, tylko do 1 marca. Jest bardzo podobnie, że jest bardziej w górach, jest bardzo zielono, jest bardzo dużo naturalnego światła, jest śliczna drewniana kuchnia z drewnianymi blatami. Cieszę się, że znalazłam coś w miejscu, które mi się bardzo podoba. Dom mi się bardzo podoba. Mam 20 minut spacerkiem do mojej ulubionej kawiarni Canyon Coffee. Jeżeli oglądacie vlogi, to wiecie, o co chodzi. I tak, i staram się tak myśleć. Też dziękuję wam, dostałam tyle wiadomości, że przysyłacie mi siły i że współczujecie mi. Może tak się miało stać, może tak się miało wydarzyć, może czeka na mnie coś nowego, lepszego. Gdyby nie to, to może nie przyniosłabym się nigdy, wiecie, do Echo Park, nie mieszkałabym tam, nie spróbowała, a tak to mogę zobaczyć, czy to jest to, czy jednak chcę być bardziej centralnie, bo jednak wszyscy moi znajomi są centralnie i wiecie, bardziej na zachodzie, więc będę też tak trochę odseparowana od wszystkich, ale wiecie, można jeździć samochodem, to nie jest aż tak daleko, ponieważ stąd tam to jest jakoś 20 minut samochodem, więc tak, czeka mnie nowa przygoda i dziękuję wam za wszystkie słowa wsparcia, bo naprawdę pomogło mi to po prostu takie, jak jest źle, to potrzebujesz czasami usłyszeć, że hej, okej, coś się zakończyło, ale może czeka na ciebie coś lepszego. Staram się też sobie przypominać w takich momentach, że życie nie idzie na mnie, ja mam sprawczość i dowiaduję się czegoś i co mogę zrobić najlepszego w tej sytuacji.
i tak nie konsumować się przez wydarzenia z zewnątrz, które wpływają na mnie, na to, jak się czuję, tylko jednak być takim świadomym, że to wszystko okej, dzieje się, ale ja dalej mogę coś robić, mogę prosić o pomoc. Wiecie, zawsze jest jakieś wyjście. Więc tak, to jest mały update. Nie wiem, co teraz będzie wychodziło z vlogów. Mam nadzieję, że za niedługo już będzie po wszystkim i wezmę głęboki wdech, wydech, wypłaczę się do poduszki i ruszę dalej z życiem. Taką przejść trochę malutką żałobę, że opuszczam to miejsce i już tu nie będę mieszkała nigdy prawdopodobnie, ale będzie okej. Już jest okej. Zobaczcie, przepraszam za hałasy i można jeść na śniadanie z jogurtem. Konsystencja jest normalnie jak poduszka. Albo z masłem migdałowym, orzechowym. Wow. 10 na 10.